Działalność mieszcząca się w katalogu wspomnianego artykułu 5 zwolniona jest na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z podatku CIT. Osiągając zysk na giełdzie, fundacja rodzinna jest bowiem zwolniona z podatku zabierającego znaczną część wypracowanych korzyści, czyli tzw. podatku Belki, dopóki kapitał znajduje się wewnątrz fundacji rodzinnej. Wszelkie tego typu przychody zwolnione są z opodatkowania. Zatem oprócz wspomnianych wcześniej 19% oszczędności na podatku Belki, mamy jeszcze dodatkowe 4% oszczędności na daninie solidarnościowej. Omówię dzisiaj z Państwem szczególnie ciekawe korzyści płynące z założenia fundacji rodzinnej, a wynikające z możliwości obrotu papierami wartościowymi na giełdzie. Fakt, że fundacja rodzinna może nabywać oraz zbywać papiery wartościowe, jest już dzisiaj wielu inwestorom doskonale znany. Od czasu wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej ta forma działalności inwestycyjnej zdobywa sporą popularność nie tylko wśród polskich inwestorów, ale też zagranicznych. Takie kompetencje związane z obrotem papierami wartościowymi przyznał fundacjom ustawodawca w artykule 5 o fundacji rodzinnej, który stanowi, że fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców w zakresie m.in. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. Co istotne, działalność mieszcząca się w katalogu wspomnianego artykułu 5 zwolniona jest na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z podatku CIT. No i teraz, czy zmiana podmiotu grającego na giełdzie z osoby fizycznej na fundację rodzinną może przynieść jakiekolwiek korzyści? Generalnie tak. Zależy to jednak od taktyki inwestora, o czym troszkę później. Osiągając zysk na giełdzie, fundacja rodzinna jest bowiem zwolniona z podatku zabierającego znaczną część wypracowanych korzyści, czyli tzw. podatku Belki. Czym jest ten podatek Belki? Jego potoczna nazwa wzięła się od nazwiska ministra Marka Belki, który piastował urząd ministra finansów w 2002 roku, czyli w momencie wprowadzenia wskazanego podatku. W praktyce jest to podatek od zysków kapitałowych, który uregulowany został w artykule 30a oraz 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego wysokość wynosi 19% od wypracowanego zysku, a pobierany jest m.in. od zysku z lokat bankowych, dywidend czy od płatnego zbycia papierów wartościowych. W praktyce oznacza to, że osoba fizyczna inwestująca za pomocą indywidualnego konta maklerskiego od swojego dochodu zawsze zapłaci 19% podatek, bez względu na to, czy dochód zostanie osiągnięty ze sprawą dywidendy, czy na przykład sprzedaży akcji. W przypadku fundacji rodzinnych sytuacja wygląda inaczej. Dopóki kapitał znajduje się wewnątrz fundacji rodzinnej, wszelkie tego typu przychody zwolnione są z opodatkowania. Czy oznacza to, że możemy całkowicie uniknąć płacenia jakiegokolwiek podatku? No tak całkowicie to nie, ale i tak to jest bardzo, bardzo korzystna sytuacja. Końcowo przy wypłacie beneficjentom pieniędzy zarobionych dzięki inwestycjom giełdowym opodatkowane zostaną one w fundacji 15% podatkiem CIT. Jednak przy długoterminowych inwestycjach, biorąc pod uwagę, iż obracając akcjami każdorazowo przez lata reinwestujemy kwotę bez podatku, a płacimy ten podatek dopiero jednorazowo, niejako na końcu inwestycji, wydaje się to niezwykle korzystną opcją w porównaniu z tym, co daje indywidualne konto maklerskie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której inwestujecie Państwo kwotę 1 miliona złotych i uzyskujecie średni zysk na giełdzie około 10% rocznie. Już po pierwszym roku z zarobionych 100 tysięcy złotych osoba fizyczna odprowadziłaby 19% podatku Belki, więc może reinwestować tylko 81 tysięcy złotych. Natomiast fundacja rodzinna reinwestuje pełne 100 tysięcy złotych zysku. W każdym następnym roku ta dysproporcja będzie się powiększać na korzyść fundacji rodzinnej ze względu na zastosowanie tzw. procentu składanego. Po wielu latach różnica zysku może być liczona w setkach tysięcy złotych.
Już na tym przykładzie widać więc, że długoterminowe inwestowanie jako fundacja rodzinna pozwala zaoszczędzić bardzo duże pieniądze. Dodatkowo, czym dłuższy będzie okres inwestowania i większe będą zarobione kwoty, tym więcej możemy zyskać. Kiedy inwestowanie w fundacji rodzinnej się nie opłaca? Mimo tego, że inwestowanie jako fundacja rodzinna niesie za sobą niewątpliwe korzyści, dla inwestorów niecierpliwych nie będzie to dobre rozwiązanie. Jeżeli bowiem inwestowane kwoty będą niskie, inwestor będzie je chciał szybko wypłacić z fundacji, inwestowanie w ten sposób może okazać się nieopłacalne. Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie zaprezentowało zawężającą interpretację przepisów dotyczących wnoszenia do fundacji rodzinnych detalicznych obligacji skarbowych. No i tak artykuł 101 ustęp 1 ustawy o fundacjach publicznych stanowi, że skarbowy papier wartościowy jest skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego. Natomiast według ministra finansów fundacja rodzinna nie mieści się w kręgu podmiotów określonych we wskazanym przepisie. Trudno nam jednak zgodzić się z taką interpretacją i wydaje się, że na dłuższą metę ta interpretacja się nie obroni. Fundacja rodzinna jest przecież fundacją wpisaną do rejestru sądowego. W naszej opinii należałoby uznać więc, że spełnia określone literalnie w przepisie przesłanki. Interpretacja ministra finansów jest ponadto szkodliwa zarówno dla fundacji rodzinnej, jak i całego rynku, skłaniając do wyprowadzenia kapitału za granicę, a przecież to nie było zamiarem ustawodawcy. Wracając do korzyści. Należy również nadmienić, że osoby fizyczne zgodnie z artykułem 30h ustawy PIT obowiązane są do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% od uzyskanego dochodu ponad kwotę 1 000 000 złotych. W pojęciu dochodu mieszczą się również te płynące ze sprzedaży papierów wartościowych. Dopóki jednak pieniądze będą inwestowane przez fundację rodzinną, podatek ten nie będzie obowiązywał. Fundacja rodzinna jest osobą prawną i w ten sposób inwestor uniknie daniny solidarnościowej. Zatem oprócz wspomnianych wcześniej 19% oszczędności na podatku Belki, mamy jeszcze dodatkowe 4% oszczędności na daninie solidarnościowej. Wydaje się, że korzyści finansowe płynące z założenia fundacji rodzinnych są oczywiste, a duże możliwości oszczędnościowe, jakie fundacja daje w przypadku inwestycji giełdowych, ukazują wspomniane przykłady. System fundacji rodzinnych jest naszym zdaniem jednym z najbardziej korzystnych tego typu rozwiązań w Europie, a jednocześnie jest relatywnie tani. Oczywiście fundacja rodzinna to nie tylko korzyści płynące podczas gry na giełdzie i traktujmy to jako dodatkowy benefit pojawiający się przy okazji planowania dziedziczenia, inwestowania na pokolenia. Aby dowiedzieć się więcej o pozytywach fundacji rodzinnych, zapraszamy do naszych artykułów poświęconych tej tematyce www.chudzikowski.pl